Pakt migracyjny podpisany i politycy obiecują, że wejdzie w czerwcu 2026 roku. Czy to koniec bezpiecznych ulic, czy będziemy w Polsce oglądać takie obrazki jak w zachodnich państwach i miastach? Na te pytania chciałbym, żeby dzisiaj odpowiedział mój gość, czyli Radek Pogoda. Witaj, Radku. Czołem, Grzegorzu, witajcie, szanowni państwo. Mocny początek, ale prawdziwy. Nie trzeba tak naprawdę długo szukać, wystarczy wejść w statystyki, które ty mi dzisiaj pokazywałeś. Ja byłem zszokowany. Co to za statystyki? Bo mnie tak naprawdę, nie powiem, że mało mnie szokuje, ale to mnie mocno zszokowało, mimo że widziałem już w życiu dużo, że jestem na bieżąco z mediami, jestem po studiach dziennikarskich, więc wiesz, okładki faktu mnie nie dziwią, bo miałem nawet koleżankę, fotograf, która pracowała w Fakcie i mówiła mi, jak wygląda tam dzień pracy, gdzie są wysłani ci dziennikarze, jakie zdjęcia muszą robić, więc widziałem, do jakiego syfu dziennikarze są w stanie posłać swojego pracownika, ale w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii na ulicach dzieją się przeróżne rzeczy. Ty mi dzisiaj pokazywałeś pewne statystyki i powiedziałeś, Grzegorz, jak się nic nie zmieni, to w Polsce będziemy mieli za 2 lata to samo. To, co ci pokazałem, to jest taka strona Messerincidents, czyli incydenty z wykorzystaniem noża. Strona, którą możecie sobie znaleźć, messerincidents.de. To jest strona aktualizowana codziennie na bazie raportów policyjnych, na bazie raportów prasowych, które są budowane w oparciu o raporty policyjne, która pokazuje tylko i wyłącznie odnotowywane na terenie Niemiec incydenty z wykorzystaniem noża. I żebyśmy mieli jasność, to nie jest informacja o tym, że mała Fräulein Kati obcięła sobie kawałek palca, jak kroiła pomidora, albo nie wiem, małemu Hansowi, który uczy się na skauta, przy skrobaniu patyka do smażeniu kiełbasy nad ogniskiem wbił się nóż w łapę, to mówimy o sytuacjach, kiedy mamy zagrożenia na poziomie policji kryminalnej, zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia, które są dokonywane z użyciem różnego rodzaju narzędzi tnących. Jak popatrzysz sobie na te dane, to dzisiaj na przykład do godziny 12 nie było w tej informacji nic, natomiast jak spotkaliśmy się, była która 14 z minutami, prawie 3, to już mieliśmy 4 przypadki z dzisiejszego dnia. Co jest ciekawe, na tej mapce można sobie kliknąć w każdej z miejscowości, w której pojawia się informacja, że taki incydent miał miejsce. No i z tej listy, którą obejrzeliśmy dzisiaj, mieliśmy napad na stację benzynową, mieliśmy napad na Tanzbudę, to nawet się bardzo to słowo podobało, Tanzlokal, mieliśmy straszenie przechodniów właśnie jakimś tam nożem i tak dalej. Jak popatrzysz sobie na informacje, które z tego wynikają, to powiedzmy, dzisiaj do 12 było 0 przypadków, ale dzień wczorajszy to 22 takie przypadki z całych Niemiec. Cały zeszły rok, 2024, to było 1700 przypadków wszelkiego rodzaju zagrożeń wynikających z użycia noża. To różne rzeczy. Znowu atak, czyli ktoś został zabity, zraniony tym nożem, ktoś został tym nożem przestraszony lub taki nóż, maczeta, cokolwiek innego tonącego, ostrego zostało na przykład wykorzystane do tego, żeby właśnie być tym zagrożeniem podczas napadu rabunkowego, napadu z jakąś kradzieżą i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które dzisiaj na terenie Niemiec są widoczne. Ale Niemcy są tu wyjątkiem, bo w Niemczech mamy źródło informacji. Jesteśmy w stanie na podstawie statystyk policyjnych, informacji na bieżąco zgłaszanych przez służby policyjne zobaczyć, jak wygląda ten status bezpieczeństwa. W innych krajach, takich jak Francja, jak Wielka Brytania, jak inne tego typu miejsca, Szwecja i tak dalej, tam wszędzie, gdzie ten problem przestępczości właśnie nożowniczej, przestępczości związanej z oblewaniem ludzi kwasem, tak jak to jest bardzo popularne w Anglii na przykład, się pojawia, najczęściej te państwa na poziomie policji, na poziomie rządów chowają takie dane, nie pozwalają ich znaleźć. Dzisiaj jak popatrzysz na przykład na Wielką Brytanię, to jest wiele miejsc, w których jest zakaz zakupu noży przez osoby, które mają mniej niż 18 lat. Mówi się otwarcie o tym, żeby zakup noża był wymagana rejestracja tego, że kupiłeś nóż. My posuwamy się do kompletnego idiotyzmu, bo politycy nie rozwiązują problemu, jakim jest nielegalna imigracja, niekontrolowana imigracja i zamiast tego próbują blokować możliwość zakupu noży, które są groźne. Jakim jest problemem sięgnięcie do kuchni, wyciągnięcie stamtąd ostrza, które ma 20-30 cm, choćby do pracy z jakimś tam kurczakiem, czy innych tego typu rzeczy, zabranie tego na miasto. Jakim problemem jest kupienie noża w sklepie czy na targowisku? To nie rozwiązuje kłopotu, to nie rozwiązuje problemu. Problemem jest to, że dziś aktywne policje Zachodu nie ścigają ludzi, którzy tymi nożami się posługują. Nie ma w ogóle procesu poszukiwania osób, które do takich przestępstw się dopuszczają. Powiedziałeś, że w tych krajach poza Niemcami tych statystyk takich dokładnych nie ma. Internet to jednak widzi. Internet tego nie jest w stanie ukryć, bo mamy wszechobecne telefony, ludzie nagrywają, wrzucają, i takich filmików, niektóre zobaczyłem i nie chciałbym ich widzieć, powiem wam drugi raz, bo są przeróżne grupy telegramowe,
różne grupy, gdzie ludzie wrzucają takie zdjęcia z miasta, gdzie naprawdę jedno sobie przypomniałem, nie chciałbym tego filmu więcej widzieć, ale go widziałem. No i sobie myślę, że to, co się dzieje w Europie Zachodniej od lat, no to jest coś, czego ja nie znam od tych 20 lat, gdzie ja podróżowałem do Niemiec, czy do Szwecji, czy do Austrii, czy do Szwajcarii, czy do tych fajnych, do Danii, do tych fajnych, zachodnich, bogatych państw, gdzie było porządek, nie tylko na ulicach, nie tylko trawniki przystrzyżone, lepiej ubrani ludzie, kultura, jedzenie, wszystko mi się podobało. Mówię, wow, jak ten świat wygląda inaczej. Dziś ten świat w ogóle nie istnieje. Ja mam informacje, po prostu, zresztą ty też w Niemczech wielokrotnie byłeś, mieszkałeś, ale ja mam informacje od moich znajomych, od naszych widzów, którzy piszą, że to nie jest film puszczony w wiadomościach, tylko to jest często codzienność tak. Na ulicach i ci ludzie się obracają po prostu przez swoje lewe czy prawe ramię, zastanawiając się, co się wydarzy, czy jakieś auto przez przypadek w nich nie wiedzie, no bo przecież ostatnich kilka tygodni czy miesięcy, no to te informacje znowu się pojawiają. Była jakaś przerwa, a znowu nagle same samochody, uwaga, w wiadomościach, to samochód wjechał w ludzi, sam, najprawdopodobniej autonomiczny, przecież wiemy, że troszkę sobie ironizuje, no ale zobaczcie, co się dzieje, znowu to się dzieje. I teraz, dlaczego ten temat poruszamy? No przecież to jest nic niestety nowego. To nie dlaczego poruszamy go po raz drugi? Po raz drugi przecież poruszamy. Nasze pierwsze spotkanie tak. To była kwestia migracyjna. I teraz poruszamy go, bo no właśnie, temat związany z paktem migracyjnym, z tym, że Polska też ten pakt podpisała i miał nas, można powiedzieć, straszyć w praktyce, ubogacać nasze chodniki, ulice i miasta już chyba 1 stycznia 2024 roku, tak a został przesunięty na czerwiec 2026, czyli zostało troszkę ponad rok. Czy ty uważasz, że to odsuwanie realnie wpłynie na to, że ten temat się rozmyje, czy my naprawdę będziemy mieli niebezpieczne ulice za kilkanaście miesięcy w Polsce? Wiesz co, no ulice nasze już są dzisiaj niebezpieczne. Jeżeli popatrzysz sobie dzisiaj na te statystyki policyjne, jeśli chodzi o przestępczość cudzoziemców, to owszem, ludzi, którzy właśnie w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, Szwecji robią największe ilości tego typu przestępstw, tych ludzi jeszcze u nas nie ma, albo są w ilościach homeopatycznych. No bo mówimy tutaj o ludziach z Afganistanu, z Afryki Równikowej, z tych wszystkich krajów, nazwijmy to tak zwanych mocno innych od naszej kultury. Ich u nas jeszcze wielu nie ma, natomiast mało kto się na ten temat odzywa. Od momentu, kiedy Niemcy zaczęli wywozić do Polski migrantów, którzy przeszli przez polską granicę, przeszli przez polski system, i z polskiej strony do Niemiec się dostali, żeby tam zażądać azylu, albo podali jako kraj tranzytowy Polskę w swoich dokumentach azylowych niemieckich, Niemcy odsyłają tych ludzi w tej chwili do Polski regularnie, dzień w dzień. Nie mówi się o tym w polskich mediach. I gdzie oni trafiają? Najczęściej do miast nadgranicznych. Jak rozmawiałem z moimi widzami, z ludźmi, którzy się tym tematem interesują z poziomu jakichś NGO-sów, organizacji takich patriotycznych i tak dalej, bo ci ludzie mówią wprost. Jeśli zaczniesz rozmawiać z policjantami, oczywiście bez telefonu, bez kamery, po cichu i tak dalej, z policjantami czy z pogranicznikami, którzy siedzą w okolicach Frankfurtu nad Odrą, czyli po naszej stronie, te wszystkie miejscowości wzdłuż Odry, wzdłuż Nysy Kłodzkiej, od Zgorzelca zaczynając po Szczecin na północy kończąc, to przede wszystkim świeckie okolice, to nagle się okazuje, że około 40 takich właśnie wypchniętych z Niemiec migrantów, którzy tam nie zostali zaakceptowani, trafia do Polski dzień w dzień, bez absolutnej przerwy. Są dni, gdzie jest tego znacznie więcej, są dni, gdzie jest tego trochę mniej. Jest to troszkę inaczej organizowane niż było w pierwszych dniach, zaraz po tym, jak właśnie rząd Tuska przejął władzę. Tam wtedy tych ludzi wywożono po centra handlowe, potem ktoś się szybko zorientował, że wszystkie większe sklepy mają kamery wewnętrzne, przecież te kamery nadzorują parkingi, nie parkingi, wjazdy i tak dalej. No, a że ludzie, którzy siedzą w służbach ochrony takiego sklepu, bardzo często sobie tego typu właśnie nagrania na swoje telefony nagrywają, puszczają w świat, to zaczęto wypuszczać tych ludzi po prostu w miastach. Jak spojrzysz sobie na Twittera, na Facebooka, właśnie do grup ludzi, którzy tego typu sprawami się interesują, bo wiedzą, że one zmienią bezpowrotnie wygląd polskich ulic, to możesz zobaczyć sceny z tego, jak po Szczecinie na przykład właśnie paru internautów jeździło za niemieckim radiowozem, bo to nie jest robione w żaden sposób tajniacko. Po prostu wjeżdża sobie niemiecka suka, czyli wiesz, radiowóz w kształcie busa, wjeżdża sobie na teren Szczecina, na teren innych miast tutaj wzdłuż polskiej granicy, wstaje w jakimś miejscu, w którym można tych ludzi bezpiecznie wysadzić, otwierane są boczne drzwi, panie i panowie, wypad z baru, drzwi się zamykają, radiowóz wraca na niemiecką stronę. To są rzeczy, o których dzisiaj według informacji, które mamy na przykład od lubuskiego oddziału Straży Granicznej w ramach pytań, które zadają dziennikarze tym tematem się zajmujący, mamy informację jasną. Niemcy wysyłają do polskiego oddziału Straży Granicznej czy do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych informację, że w dniu takim i takim nastąpi transfer osób, które zostały odrzucone z tego systemu azylowego
I koniec. I to jest mail wysłany jednostronnie, nikt nie czeka na potwierdzenie, nikt nie czeka na to, że Polacy są gotowi, żeby ich przyjąć. Po prostu ci ludzie są wypychani na polską stronę granicy. I to wszystko dzisiaj, nagrywamy to w początek marca 2025 roku. Mamy, myślę, że to spokojnie można powiedzieć, że ta sytuacja będzie się zaogniała, bo na dziś w takiej miejscowości po niemieckiej stronie Eisenhüttenstadt jest budowany ośrodek, który będzie zbierał tych ludzi wypchniętych czy przygotowywanych do wypchnięcia na terytorium Polski. Stamtąd te transporty będą organizowane na bieżąco. I moglibyśmy na ten temat pokiwać głową, powiedzieć, dobra, we wrześniu 2023 roku o tym mówiliśmy, że te przepisy jeszcze premier Morawiecki nie blokuje ich tak jak, czy inaczej, nie blokuje ich skutecznie, że ta pozycja polskiego rządu, pozycja polskiego państwa jest tak dziadowska w całej Unii, że ci ludzie twierdzą przynajmniej, że próbują to blokować, a to nie idzie. Minęły 2 lata prawie. Jesteśmy dzisiaj już w sytuacji, w której nie ma dyskusji. Ci ludzie tutaj wylądują. Stary rząd zaczął, teraz rząd Tuska ciągnie dalej temat budowy tych 49 centrów integracji cudzoziemców. Oczywiście my mamy mydlone oczy tym, że to będą centra integracji cudzoziemców budowane głównie pod kątem Ukraińców, bo faktycznie tak było, że po roku 22, kiedy ruszyła ta fala Ukraińców do Polski, uciekinierów wojennych, po prostu ludzi, którzy są faktycznymi uchodźcami, to dla nich tak naprawdę te ośrodki były budowane. Tyle tylko, że my jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której ta wojna raczej będzie się kończyć, albo przynajmniej może nie kończyć, ale zawieszać, wygaszać, a te ośrodki budują i tych ośrodków jest 49. O tych ośrodkach zaraz jeszcze sobie porozmawiamy. Zanim zadam to kolejne pytanie, sprawdźmy, kto jest partnerem dzisiejszego odcinka. Dzięki partnerom jesteśmy w stanie się jako kanał jeszcze szybciej rozwijać. Partnerem kanału jest Metamorfoza Finansowa. Pierwsza w Polsce bezpłatna platforma edukacyjna o finansach osobistych. Już dziś zadbaj o swoją wolność finansową. Link znajdziesz w opisie filmu. Radku, ciekawe, myślę, pytanie, takie może trochę nawet taki patyk między szprychy, ale może jest trochę w tym prawdy. A może Niemcy chcą pomóc naszej gospodarce i wysyłają nam pracowników, których brakuje. Przecież tylu cudzoziemców, tylu Ukraińców, część Białorusinów pracowało w polskich fabrykach. Skąd wiem? No bo sam gdzieś brałem udział w załatwianiu pracowników od 2014-16 roku i widziałem, jaka część dodatkowych zmian czy nowych zmian to są po prostu Ukraińcy. Świetni ludzie, którzy dużo pracowali, którzy byli w stanie ciężkie roboty wykonać fizycznie i przyjechali tu faktycznie do pracy, ale wydarzyła się wojna, która się rozkręciła na dobre 3 lata temu, więc część tych ludzi wróciła albo sama, albo została zmuszona do powrotu do kraju, no i część z nich już nie wróciła, bo już ich po prostu nie ma, to po pierwsze. Po drugie, część z tych ludzi wróciła i świadomie została na Ukrainie, już do Polski nie przyjeżdża z różnych względów. Nie dostała dokumentów, nie dostała nowej wizy i tak dalej, a część po prostu uciekła do Stanów, do Kanady, do Niemiec. Mnóstwo Ukraińców wyjechało i z tych kilku milionów Ukraińców, którzy tu byli jeszcze przed wojną, przed 22 rokiem, bo było tu też kilka milionów ludzi, część po prostu kilka milionów myślę, że wyjechało. Może zostało 1 000 000, może 1 500 000, nie wiem ile, ale myślę, że nie więcej. I teraz luka na rynku pracy, sam to doskonale wiesz, jeżdżąc, będąc u przedsiębiorców, no jest ogromna. I ci ludzie mówią, brakuje mi rąk do pracy, rozwijam się, jest wszystko okej, ale brak ludzi do pracy. Nie brak chętnych Polaków, bo oni są, tylko brakuje, bo więcej jest po prostu roboty. Prostej, fizycznej, ciężkiej, często roboty. Nie ma kto tego robić. No i może oni, którzy tu przyjeżdżają, ci ludzie, których nam niemieckie suki podrzucają, może oni rozwiążą nasz problem rynku pracy. Radek. Wiesz co, żeby nie było, że jesteśmy hipokrytami, przyjechałem do ciebie prosto od klienta, którego szefowa magazynu jest Ukrainką, która tutaj mieszka już parę lat. Przyjechała jeszcze przed rozpoczęciem się wojny, więc jest osobą, która fajnie mówi po polsku, która jest naprawdę jedną z kluczowych osób w tym biznesie. To ja nie mam problemu z Ukraińcami, ja nie mam problemu z tym, że przyjeżdżają do nas Białorusini, że przyjeżdżają na północy. Mam klientów w okolicach Elbląga, mam klientów na Mazurach, czy ludzi, którzy siedzą jeszcze dalej, tam bliżej granicy polsko-rosyjskiej w tym momencie, no bo mamy przecież okręg kaliningradzki, rzeczą zupełnie normalną, oczywistą, że w Tolkmicku, w Braniewie, w tamtych okolicach właśnie Elbląg, Ełk i tak dalej, sporo ludzi przyjeżdżało do roboty, codziennie przekraczając granicę po prostu. Dzisiaj nie mogą, no bo mamy w tym momencie embarga i całą resztę. To nie jest kłopotem. Natomiast jest kolosalna różnica między kimś, kto przyjeżdżał, tak jak Polacy w latach 90., 2000, przyjeżdżał do Niemiec, przyjeżdżał do Austrii, przyjeżdżał do Holandii, wyjeżdżał do Stanów, tak jak masa górali, czy ludzi choćby z Rzeszowszczyzny, czy właśnie z tej Polski Wschodniej. Jechali ludzie zarobić pieniądze, albo zostawali tam, stawali się zwykłymi legalnymi pracownikami, robili dokumenty, załatwiali sobie
prawo stałego pobytu, masa ludzi w Anglii, masa ludzi w Wielkiej Brytanii, w ogóle całej, czy w Irlandii. Natomiast ci, o których my mówimy, ci, których te 40 osób dziennie przewożone z Niemiec do Polski, oni nie są przez przypadek do Polski wypychani. To są ludzie, których niemiecki system azylowy, niemiecki system migracyjny ocenił jako ludzi, którzy nie rokują na to, że będą pracownikiem na taśmie w BMW i będą montowali wycieraczki gumowe albo welurowe do samochodu, który kupi ktoś dobrze zarabiający gdzieś na świecie. To są ludzie, którzy przyjechali tutaj na podstawie propagandy, która została w ich krajach wypuszczona, czy to w Afryce, czy to w Azji, propagandy robionej przez takich ludzi jak właśnie wszelkiego rodzaju funkcjonariusze Fundacji Sorosza, różni ludzie związani choćby z organizacjami właśnie tymi skrajnie lewackimi. Ale jaka jest ta propaganda? Co oni tam im obiecują, że oni tutaj chętnie... To prostą informację. Dostań się do Europy, tutaj wszystko będziesz miał zapłacone z góry. No i dzisiaj tak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy odważyli się wsiąść na tą cholerną łódkę w Libii czy w Tunezji, przepłynąć przez Morze Śródziemne do Włoch, przepłynąć przez Morze Śródziemne na tą słynną Lampedusę, jedyną wyspę, która jest bardziej znana w Polsce niż Sycylia, jeśli chodzi o wyspy włoskie. Ci ludzie dostali proste informacje. Jeśli już dostaniesz się do Europy, to nic nie musisz robić. Ja pamiętam doskonale swoje czasy liceum, sam jeździłem do Niemiec pracując na czarno, sprzątałem na budowach, rozwalałem akwaria w domu wariata, który miał tych akwariów chyba ze 600. Robiliśmy jakieś tam remonty, malowałem schody. Przy tej malowaniu schodów złapała mnie niemiecka policja, miałem misia w paszporcie, więc tu mogę mieć, pełną teczkę, jeśli chodzi o rzeczywistość polskiego gastarbeitera. To nie jest dla mnie niczym złym. Ale tyle tylko, że ja do tych Niemiec zawsze jeździłem po to, żeby tam pracować. Ludzie, u których jakby ja pracowałem, ja miałem tą samą sytuację, właściwie oni wtedy mieli tą samą sytuację, którą my mamy dzisiaj. To były pierwsze lata po połączeniu Niemiec zachodnich i wschodnich. Ludzie z okolic, w których ja pracowałem, zwiali na zachód, bo tam zarabiało się 3,5 raza więcej, szczególnie jak się było Niemcem. Dodatkowo na zorganizowanie stanowiska pracy dla człowieka, który pochodził z NRD, ci Niemcy na zachodzie dostawali dodatkową kasę jako przedsiębiorcy, więc po prostu w tej części, do której ja jeździłem, zrobiła się kompletna pustka. Byli ludzie starzy, część z nich bardzo doświadczona, świetni fachowcy, jeśli chodzi o majstrów i tak dalej. Brakowało zwykłego człowieka, który weźmie pędzel, który weźmie miotłę, wyniesie coś, który potrafi jeździć samochodem, wycofać. Pamiętam pierwsze zadanie, musiałem z taką mikrokoparką Mitsubishi Pajero z taką fajną przyczepką gdzieś tam cofać, no bo facet zobaczył, że dobrze jeżdżę samochodem, więc ja normalnie tym autem jeździłem gdzieś tam po wiosce, przewoziłem tą mikrokoparkę z jednej budowy na drugą. To nie jest problem. Moi kuzynowie pracowali przez całe lata na różnego rodzaju gospodarstwach rolnych, hurtowniach i tak dalej. No ale tylko myśmy jechali zarabiać. No ale właśnie, jeśli na tej Lampedusie lądują ci przybysze. 70 000 na przykład w szczycie było naraz na Lampedusie. No i oni tam lądują. Później trafiają do Niemiec, gdzie socjal jest inny niż w Polsce. Przynajmniej na ten moment. I później oni są przerzucani przez niemiecką policję do Polski. No i przecież im się nie będzie opłacać socjalnie być tutaj w Polsce. No ktoś by policzył, no przez logiczne, matematyczne. Jeśli w Niemczech dostaną, nie wiem, strzelam 1500 euro, a w Polsce dostaną, nie wiem, 3000 złotych. Jakie 3? No i znacznie mniej, no bo dzisiaj oficjalny socjal, który możesz dostać jako bezrobotny Polak, to są kwoty rzędu 1200 i tak dalej. Okej, no to co ich tu będzie trzymać? To może faktycznie problem jest rozwiązany w problemie różnic socjalnych Polska-Niemcy? Jakby szukam tutaj plusów, rozwiązań, które... To, żeby te plusy nie przysłoniły wam minusów, panie Grzegorzu. Słuchaj, no śmieję się, moglibyśmy cofnąć taśmę do 2023 roku, kiedy w tym samym fotelu, tylko w innej koszuli siedziałem. Chyba nawet ważyłem wtedy tyle samo, bo jakoś się nie roztyłem od tamtej pory specjalnie. Ale już wtedy rozmawialiśmy bardzo otwarcie o tym, że jeżeli będzie brakowało tego argumentu ekonomicznego, żeby oni nie spierniczali po raz drugi, trzeci, piąty do Niemiec. Była mowa, że będziemy dopłacać. Że unijni urzędnicy są gotowi wygenerować dług, który będą dopłacali tym wycofanym z Niemiec migrantom, żeby oni w Polsce zostawali. I to się już stało. My już mamy oficjalną informację w ramach paktu migracyjnego, że stawki, które się należą tym osobom za to, że żyją, za to, że trafili do Europy, będą wyrrównane. Jaki jest problem? Problem jest taki, że jeżeli ci ludzie dostaną te 510, 520 euro i będą za te pieniądze z takim kieszonkowym mieli funkcjonować na terenie Niemiec, to życie nie będzie słodkie. No sam wiesz, jak podskoczyły ceny w Niemczech. Kiedyś 500 euro na miesiąc to była fajna kasa, z której pojedyncza osoba mogła się dobrze utrzymać, szczególnie jak ktoś zapłacił za nocleg, jak ktoś zapłacił za jedzenie i ubranie, bo ci ludzie to wszystko dostają i oprócz tego dostają 500 euro, żeby nie kradli, żeby mieli jakieś tam właśnie kieszonkowe. No dzisiaj te 500 euro w Niemczech to nie jest szał. No tyle tylko, że taki człowiek lądujący w, nie wiem, miejscowości małej 30-tysięcznej czy 20-tysięcznej w Polsce
który dostaje 500 euro na rękę i ma zapewnione noclegi, ma zapewnione jedzenie, jest królem. Czyli nie płaci tak naprawdę za życie. Nie płaci za życie, a ma 2000 zł miesięcznego wydatku. On będzie bogatszy od Polaka, który zarabia na etacie 5000 zł. To raz, ale dwa, będzie dużo bardziej bogaty od Polaka, który ma dziadowską rentę czy emeryturę. Od wielu kobiet polskich, gdzie mężowie na przykład umarli, mężowie, którzy pracowali w jakichś właśnie dziwnych czasach, no bo przecież w latach 90. wiesz doskonale, że ZUS-u płaciło się minimum, wiele firm dostawało tak, że po prostu wypłacało ludziom pieniądze pod stołem. Masa tych ludzi ma gówniane emerytury i będziesz miał sytuację, w której Polak, który przepracował w kraju 20, 25, 30 lat, emerytury czy jakieś renty z niskiej grupy inwalidzkiej będzie dostawał mniej w przeliczeniu niż ten właśnie migrant. Bo takie są układy, bo tutaj pieniądze, te stawki są narzucane przez państwa bogate, a my musimy żyć na swoim poziomie. Zresztą, Boże, no patrzmy na to o jedną granicę dalej. Dzisiaj typowa emerytura na Ukrainie, to jest taka średnia, to jest w granicach 800 zł w przeliczeniu. No w Polsce, z tego co pamiętam, średnia emerytura to jest 1900 czy ileś tam. Więc mamy przesunięcie znowu o jedną granicę i te stawki się nam zmieniają. To, co się wydarzy w tej chwili w ramach paktu migracyjnego, będzie miało bardzo wiele wpływów, czy tam bardzo wiele poziomów wpływu na Polskę. To nie tylko będzie bezpieczeństwo w naszych parkach czy na ulicach po nocach, ale również bezpieczeństwo socjalne ludzi, którzy u nas pracują. Masa ludzi może stwierdzić, że w tym układzie oni na przykład nie widzą sensu pracy za pewne stawki, bo po co? Jestem ciekawy tego, co wy widzicie, co moi widzowie, nasi widzowie widzą w swoich miastach, miasteczkach, dużych centrach, aglomeracjach albo za granicą. Dajcie znać, bo wiem, że wielu z was, myślę, że około 15% to są Polacy, którzy mieszkają za granicą, a przecież w samych Stanach Zjednoczonych chyba 10 milionów Polaków mieszka, więc tych Polaków na całym świecie są miliony. Dajcie znać, jak ta sytuacja migracyjna wygląda w Polsce. Czy zobaczyliście jakieś minusy albo plusy, bo może jesteście w jakiejś pracy, gdzie widzicie zagranicznych przybyszów, którzy realnie pracują. Pamiętam, że początek współpracy z Ukraińcami, którzy przyjeżdżali też, wielu Polaków kręciło nosami, jak to z Ukraińcami, nie znamy ich, może podobny język, ale jednak nie do końca. Wiem, że tak było, animozje, różne sytuacje, ale później się jakoś dogadali i nawet to działało w wielu zakładach. Jestem ciekawy, dajcie znać w komentarzu, zaangażujcie się, nie tylko wyślijcie ten film, ale sami napiszcie, jak to u was wygląda. Czy widzicie realną zmianę również bezpieczeństwa w swoim otoczeniu? To jest dla mnie ciekawe, czy to się zmienia, czy nam się tylko tak wydaje, no bo 26 rok i czerwiec jeszcze przed nami, no ale te zmiany na ulicach, bym powiedział, kolorystyczne, delikatnie powiem, już widzę i to widzę jadąc przez naprawdę różne miasta. No wiesz co, no to tu jest jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Po pierwsze, ten temat zaczął się nie wczoraj, ani nie zaczął się od momentu, kiedy Tusk przejął władzę 13 grudnia. To jest temat, który uruchomił się tak naprawdę natychmiast po tym, jak władzę w Polsce przejął, no i tu zdziwienie, nie PO, a PiS. Czyli w roku 2015 po zwycięstwie Andrzeja Dudy, po zwycięstwie PiS-u natychmiast zaczęły się otwierać granice, głównie pod kątem przemysłu tego wielkiego, czyli wielkich firm, które mają doskonałe układy z tak zwanymi pisowskimi baronami, czyli ludźmi, którzy na poziomie lokalnym tą całą partię prowadzą, oraz na poziomie tych największych korporacji. Tutaj myślę, że spokojnie mogę to przykleić na listę tak zwanych zasług Mateusza Morawieckiego. To jest człowiek, który całe życie swoje przepracował dla wielkich korporacji, dla wielkich finansów. To na mocy tego, co robiła z polskim wtedy rządem, chociaż tu też polski rząd, może w cudzysłowie, rządem warszawskim, co robiła pani Mosbacher, czyli ambasador, którego do Polski przysłał Trump, to były decyzje, które do dzisiaj my za nie będziemy płacić jeszcze przez wiele lat, bo to na jej żądanie, na jej życzenie zostały właśnie uchwalone przepisy migracyjne pozwalające na przykład tym wielkim koncernom typu Bolty, typu Uber, Eatsy i tak dalej, czy wszelkiego rodzaju właśnie firmy przewozowe masowo ściągać cudzoziemców z dziwnych krajów. Bo raz jeszcze, jak już rozmawiamy o tych różnicach kulturowych. Różnica między Ukraińcem, Polakiem czy Białorusinem zewnętrznie jest żadna, no bo ci ludzie wyglądają tak jak my, to jest podobna grupa etniczna, natomiast my jesteśmy wychowywani w trochę innym duchu, mamy trochę inne podejście do kwestii władzy, do innych wielu rzeczy. Tyle tylko, że nadal, mimo tego, że właśnie ludzie stamtąd, czyli Białorusini, Rosjanie, Gruzini czy Ukraińcy mają to bardziej sowieckie wychowanie, bardziej podejście do twardej siły, taką otwartość, której w Polakach nie ma. Polacy jesteśmy bardziej wolnościowcami z założenia, czy tam powiedzmy z wychowania, no to nie jesteśmy w żaden sposób jako państwo i jako obywatele przygotowani do konfrontacji z tym ludem, który idzie z dziwnych miejsc. No to pytanie praktyczne, ostatnie dzisiaj, bo to krótki odcinek, ale praktyczny. Niech on będzie kaloryczny, bo nie musimy o tym temacie rozmawiać. I niekoniecznie kaloryczny. Ja naprawdę uważam, że jak ktoś ma ochotę
podłączmy go w komentarzach, obejrzyjcie naszą rozmowę z września 23. Tak. Nic z tamtej rozmowy się nie zniknęło, nic z tamtej rozmowy nie rozwiązało się, bo niestety myśmy wtedy sami mieli wrażenie, że krakaliśmy jako takie, czarne duchy. Niestety wszystko to, o czym wtedy mówiliśmy, dzisiaj staje się rzeczywistością. Także jeśli komuś mało, to zapraszam do tego archiwalnego odcinka. Zapraszamy do tego odcinka, ale ostatnie pytanie, które myślę, że będzie taką klamrą każdego naszego odcinka. W sumie jest. Czasami nie zadaję tego pytania, ale staram się zawsze, kiedy o tym pamiętam, wyciągnąć takie clue i takie rozwiązanie, bo my nie jesteśmy po to, żeby straszyć, bo świadomych widzów to mamy, myślę, że większość albo wszystkich, a często kanały zapominają o takim rozwiązaniu. Co my w tej sytuacji możemy zrobić? No bo znowu, moglibyśmy powiedzieć, tak polityk w Unii Europejskiej zdecydował, tak polityk w Warszawie zdecydował, a ja dzisiaj mieszkam tu i na przykład naprzeciwko buduje mi się centrum... integracji cudzoziemców. Dokładnie, tak? Ładnie się nazywa, no i w moim mieście wojewódzkim na przykład, a tych miast mamy przecież 49, tak jak dawnych województw, więc w 49 miastach Polski, tak, moi drodzy, już są wyznaczone miejsca. Można sobie sprawdzić dokładną ulicę, dokładny budynek, w którym to będzie budowane lub przystosowywane i tam będą mieszkać, no właśnie pytanie kto. Więc ja pytanie daję inne. Nie dlaczego się to dzieje, no bo to już się dzieje, tylko co my możemy z tym zrobić, czyli co ty byś radził nam, Polakom, żeby jakieś praktyczne działania wdrożyć w ciągu tych kilkunastu miesięcy, które nam zostały, żebyśmy się lepiej czuli, żebyśmy się bezpieczniej, żebyśmy tak naprawdę praktyczne działania robili, bo często w telewizji się mówi o problemie, a nie daje się żadnych rozwiązań. Nasz kanał jest znany z tego, że nawet jeśli mówimy o problemie zdrowotnym, finansowym, relacyjnym, to zawsze dajemy rozwiązanie i w tym kierunku chciałbym pójść. No to dajmy przykład. Ciechanów jest człowiek z Caritasu zaangażowany, czy ksiądz, który w ramach Caritasu zaangażował się do tego, żeby taki ośrodek poprowadzić. Temat akurat fantastycznie nagłośniony przez Marka Miśko na kanale Marek Miśko Czuwa. Jeśli ktoś ma ochotę, wysyłam do tego odcinka markowego. Tam mamy sytuację prostą. Ludzie, którzy dowiedzieli się o tym, że właśnie w tym Ciechanowie będzie taki ośrodek tworzony, jak nie dostali odpowiedzi od poziomu Urzędu Miasta, od MOPS-u na temat tego, kto tam będzie jakby w takim ośrodku mieszkał, kto tam będzie funkcjonował, to zaczęli po prostu zadawać jasne pytania, kto to organizuje, kto za tym stoi, kto to finansuje, kto będzie odpowiedzialny za to, żeby ten ośrodek się utrzymywał. W momencie, kiedy wyszły te informacje, no bo jest ustawa o dostępie do informacji publicznych, oni muszą dać ci odpowiedź na temat tego, że to w tym wypadku Caritas, w innym wypadku właśnie jakaś organizacja pozarządowa, czy jakaś komórka w ramach samego Układu Miejskiego będzie tego typu ośrodek prowadzić, macie prawo zacząć działać w ramach tego. I tutaj kłania się siła internetu, tu kłania się siła relacji, którą mamy między sobą, siła kamer takich jak my, te, do których my tutaj gadamy, pokazania ludziom, że to nie jest coś, co wydarzy się za górami, za lasami. To jest coś, co będzie miało miejsce 3 ulice od nas. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie przespali momentu. Moment, w którym ten ośrodek zostanie otwarty, bez protestów. Moment, w którym ten ośrodek zostanie wykorzystany w pełni i jakby uruchomiony, bez protestów ze strony mieszkańców, to jest moment, w którym kończy się wszelka dyskusja. Bo każda próba rozmowy na ten temat, każda próba wnioskowania o cokolwiek, próba blokowania i tak dalej, kiedy on już będzie wypełniony ludźmi z drugiego końca świata, przez po ptokach. Teraz jest czas na to, żeby działać. Teraz przez najbliższe miesiące macie czas na to, żeby na to się nie zgodzić. Jest masa miejsc w Polsce, które są obiektami na przykład po wojskach radzieckich, po polskim wojsku, po różnego rodzaju inwestycjach szalonych w mniejszych miejscowościach, masz różnego rodzaju POM-y, PGR-y i tak dalej. Nie pozwalajmy ludziom, którzy zarządzają miastami, przekształcać kamienicy należącej do powiedzmy tego zasobu komunalnego w centrum naszej dzielnicy czy w centrum naszego miasta, stworzyć z niej ośrodek, w którym będzie siedziało 80, 200, 400 czy 800 ludzi z naprawdę skrajnie odmiennej od naszej kultury. Bo stworzymy sobie Detroit, stworzymy sobie miasto, w którym wokół takiego miejsca będzie pustynia. Po prostu będzie pustynia, bo ci ludzie są niekompatybilni z naszym standardem funkcjonowania. Ci ludzie będą całymi dniami siedzieć w parkach, nie parkach, na ławeczkach dookoła. To są miejsca, w które nie będziecie chcieli wypuścić dzieci. Jeśli nie będą tam chodziły dzieciaki, jeśli nie będziecie tamtędy wychodzili, to miejsce stanie się miejscem, które jeszcze bardziej do nich należy. To miejsce zmieni swój charakter, pojawią się śmieci, pojawi się to, pojawi się tamto. Ktoś może powiedzieć, Pogoda, ty wredna małpo, Franco, rasisto, ksenofobie, taki, śmaki, owaki. Mów sobie na zdrowie, szanowny internauto. Ja to widziałem w Aachen, w niemieckim, bogatym mieście, w którym przez 4 lata prowadziłem firmę. Miejsca, w którym pojawiały się całe grupy takich ludzi, którzy nie mają żadnego zajęcia przez cały pierdzielony dzień, to są miejsca, które zawsze zamienią się w slumsy. Po prostu zawsze zamienią się w slumsy.
Więc nie czekajmy, aż taki obiekt zostanie otwarty. Jeśli musi to być obiekt robiony na naszym terenie, to my możemy się nie zgodzić, żeby to był ten konkretny. Jeżeli musi być, proszę bardzo, niech sobie urząd miasta, niech sobie urząd wojewódzki, niech sobie rząd, czy ktokolwiek inny, kto te dziadowskie papiery podpisał, jakby wyszuka sobie obiekt, w którym nie ma życia. Jak jedziesz autostradą od strony Wrocławia w kierunku Berlina, jest taki wielki parking ze stacjami benzynowymi do ciężarówek w miejscowości Krzywa. To jest była baza radziecka, bloki, które przez 20 lat stały kompletnie rozkradzione, rozpierniczone, tak jak Ruscy wychodząc je zostawili. Niech w takiej Krzywej będzie ośrodek, niech to będzie ośrodek strzeżony, żeby ludzie, którzy tam mieszkają, nie będą zagrożeniem dla mieszkańców okolicznych wsi. Tak. To są rzeczy, które możemy zrobić w każdej chwili. No i następna rzecz. Mając internet, mając messengery, mając Facebooki, mając LinkedIny, Twittery i tak dalej, informujmy się nawzajem, jeżeli mamy informacje o tym, że takie plany są robione, o tym, że one są w grze. Bo jeżeli prześpimy moment, kiedy jeszcze coś można zrobić, jeżeli nie damy oporu w tej chwili, to nie będziemy mieli innego wyjścia, będziemy musieli robić pikiety pod tymi ośrodkami, albo wybaczcie, płakać razem z naszymi córkami, razem z naszymi synami, z córkami dlatego, że zostały zmacane czy zgwałcone, wybaczcie brutalne słowa, a z synami dlatego, że ktoś zabrał im iPhone'a, dał w pysk albo ukradł rower, plecak czy cokolwiek jeszcze innego. Tak wygląda dzisiaj życie na Zachodzie. Jeśli nie wierzycie Kuszowi, jeśli nie wierzycie pogodzie, pogadajcie ze swoimi znajomymi z Irlandii, Anglii, Danii, Szwecji, Holandii, Niemiec, Francji, nawet Stanów Zjednoczonych, bo i tam oprócz Meksykanów, oprócz Latynosów z Ameryki Środkowej czy Południowej, również ogromna liczba ludzi z Afryki, również ogromna liczba z Azji przedostaje się różnymi kanałami przemytniczymi i tam również trafiają. Nie po to, żeby pracować, zarabiać, żeby budować ten amerykański, niemiecki, duński sen, żeby kupić sobie taki domek bez firanek, jak w Holandii czy w Danii, żeby jeździć starym Fordem, bo na nowego cię nie stać, bo podatku masz 80% i żyć tym snem Duńczyka, tylko po to, żeby siedzieć na dupie, brać 500 euro jakby z jakiegoś zasiłku, korzystać ze wszystkich innych numerów, a po godzinach bawić się w różnego rodzaju tematy, od hazardu przez opium, przez właśnie zabawy z naszymi córkami i synami. Jeśli nic nie zrobimy, będziemy mieli taką sytuację, na jaką pozwoliły całkowicie sparaliżowane strachem o tą polityczną poprawność narody Zachodu. Nie bądźmy nimi. Nie bądźmy bierni, rozwiązania mamy. Pytanie takie chciałem zadać. Rozwiązania są, więc wystarczy czasami telefon, mail, pismo do urzędu A49 miast, bo 49 ośrodków, czyli dotyczy to realnie całej I nie miejmy wątpliwości, Polski. Jeśli zblokujemy taki ośrodek w Ciechanowie, to wojewoda będzie chciał ten ośrodek otworzyć w miejscowości obok albo 3 miasta dalej, bo na poziomie wojewody na taki ośrodek on dostanie kupę pieniędzy. Miejmy tego świadomość, bo to się już wydarzyło we wschodnich Niemczech. We wschodnich Niemczech lokalni szefowie miast, lokalni merowie czy tam prezydenci chcieli właśnie wykorzystać stare ośrodki po Stasi, stare ośrodki po wojskach radzieckich, których tam było jeszcze więcej niż u nas, żeby tego typu miejsca zorganizować. Jaki jest tego rezultat? Taki, że dzisiaj AfD, czyli partia, która jest wprost, mówi o tym, że trzeba zakończyć tą nielegalną migrację, że trzeba zablokować te wszystkie ruchy, wygrała wybory w całych absolutnie wschodnich Niemczech. Bo ze wschodnich Niemiec, które zostały opustoszałe przez migrację Niemców do Niemiec zachodnich, gdzie się nie rodzi tyle dzieci, co powinno i tak dalej, ze wschodnich Niemiec niemieckie władze w Berlinie chciały zrobić taki właśnie przechowalnię dla ludzi, których wpuściła tutaj pani Merkel swoimi słowami Flüchtlinge willkommen. Ten 2015 rok to jest grzech śmiertelny pani Merkel, które jest najcięższym absolutnie jej wykroczeniem przeciwko ludom Europy. Nie dajmy się wsadzić pod ten walec. Nie dajmy się wsadzić. Idziemy po 500 000 subskrypcji. Ilość nieprawdopodobną, jeśli chcesz, a jakieś 40% naszych widzów cały czas nie subskrybuje naszego kanału, więc bardzo proszę o to, żebyśmy w tym roku dobili do tego 500 000, a może szybciej, może za kilka miesięcy. Żebyśmy mieli jeszcze większą motywację. To są oczywiście tylko liczby, tylko cyferki, ale jednak YouTube gdzieś widzi, że wzrastamy, że tych subskrypcji jest dużo, że tych udostępnień, że tych komentarzy, więc proszę również o komentarze. Dajcie znać, czy ten odcinek, czy ta wiedza, co wy robicie w małych społecznościach, bo ja często mówię, budujcie społeczności, poznajcie się z sąsiadami, jeśli się przeprowadziliście. Ja byłem w Wigilię, byłem u wszystkich sąsiadów, zdziwili się, powiedzieli, że jestem pierwszym sąsiadem, który do nich przyszedł w taki sposób. Jeszcze w Wigilię przyniosłem ciastka. Dlaczego? No bo chciałem wiedzieć, kto mieszka z przodu, kto z boku, kto z lewej, kto z prawej strony. Dlaczego? Bo wiemy tak naprawdę, kto mieszka, kto jedzie tym autem, czy to jest sąsiad, czy to jest może ktoś, kto obserwuje naszą chatę. Warto, żebyście się znali, więc ja zachęcam do tego, żebyście jako społeczności robili coś więcej.
Można na samym końcu patrzeć na polityka, albo można patrzeć na polityka, wysłać do tego urzędu pismo, zadzwonić, wysłać 10 pism ze wszystkimi sąsiadami, ale przede wszystkim poznać sąsiadów, czuć się bezpiecznie, spotkać się na jakąś kawę, może pójść na strzelnicę wspólnie z kumplami, może pójść wspólnie, tak jak my chodzimy na siłownię, nie siedzieć biernie na tyłkach, tak jak też powiedział Radek, ale faktycznie coś robić. My robimy. I co jest ważne, też jako Polacy. jedno zdanie, nie zapominajmy, że ci politycy, którzy decydują, gdzie taki ośrodek będzie, gdzie on tych ludzi będzie chciał położyć, to są politycy, których my spotykamy w naszym markecie, pod naszym przedszkolem, czy pod teatrem, do których prowadzamy dziecko na zajęcia teatralne. W odróżnieniu od tych premierów, od ludzi, którzy są ministrami, od ludzi, którzy są w Komisji Europejskiej, czy do tej Komisji Europejskiej się uśmiechają w Brukseli, do tych ludzi na poziomie miasta, na poziomie gminy, powiatu, to są ludzie, których znamy. Do których nawet jak ja nie mam telefonu, to na pewno moja sąsiadka, kolega z drugiej bramy albo ktoś ze szkoły tego gościa pamięta, bo 15 lat temu ten facet z nim maturę pisał. Do tych ludzi na poziomie lokalnym zawsze mamy dostęp. Działajmy, moi drodzy. Został nam rok. Myślę, że rok ciężkiej pracy, praktycznej, świadomej, bo myślę, że chcielibyśmy, żeby Zielona Wyspa, nie tylko ekonomiczna, bo przecież tak to wyglądało na mapie ekonomicznej, żeby ta zielona, bezpieczna wyspa zwana Polską została takim miejscem, bo cały czas uważam, że jesteśmy najlepszym miejscem do życia na Ziemi. Cały czas jednym z najlepszych miejsc do życia na Ziemi. Dzięki, Radku, za znowu kupę wiedzy. Rozwiązanie najważniejsze, bo nie tylko smutne informacje, prawdziwe, które są, ale warto o nich mówić, nie udawać, że temat nas nie dotyczy. Tak, że to deszcz pada, jak ktoś nas pluje w naszym kierunku, tylko rozwiązania też się pojawiły. Skorzystajmy z nich. Nie śpimy, nie czekajmy na rozwiązania, tylko róbmy sami. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Radku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.